Dzień dobry. W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam budowę, obsługę oraz pokażemy, jak konserwować koparkę Lovol FR18. Koparka dostępna jest w dwóch wersjach, z kabiną oraz bez kabiny. W późniejszym etapie filmu pokażemy różnicę między tymi dwoma wersjami. W pierwszej kolejności pokażemy, gdzie jest tabliczka znamionowa. Znajduje się ona w przedniej części maszyny. Jest ona niezbędna, aby zidentyfikować rodzaj oraz typ maszyny. Jest to szczególnie ważne przy zamawianiu części zamiennych oraz przy zgłaszaniu serwisów. Koparka wyposażona jest w silnik firmy Yanmar. Jest to japońska firma. Silnik o mocy 11,5 kW bez systemów oczyszczania spalin, co jest niewątpliwą zaletą, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji i prostą obsługę. Po zakupie nowej koparki należy wziąć pod uwagę, że musi zostać ona dotarta. Producent zaleca, aby przez pierwsze 100 motogodzin nie wykorzystywać jej w 100%, a mniej więcej na 50%, a później na 80%. Nie należy używać również młota kującego. W pierwszej kolejności pokażemy, w którym miejscu znajduje się wyłącznik prądu. Znajduje się on w podłodze. Jest ukryty pod tą matą. Podnosimy klapkę. Naszym oczom ukazuje się wyłącznik prądu. Po uruchomieniu prądu w maszynie możemy przystąpić do rozgrzania silnika za pomocą świec żarowych. Stacyjka w tej maszynie znajduje się w tym miejscu. Aby rozgrzać maszynę, musimy przekręcić kluczyk w pozycję hit, czyli w lewą stronę. Uruchomi się nam wyświetlacz i zapali kontrolka grzania świec żarowych. Należy tak długo trzymać kluczyk, aby kontrolka zgasła. Wówczas możemy kluczyk puścić i przekręcić na zapłon. Wyświetlacz pokazuje nam poziom paliwa, kontrolkę ładowania akumulatora. W momencie, gdy silnik nie jest uruchomiony, będzie ona aktywna. Po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć. Temperatura płynu chłodzącego, kontrolka smarowania silnika, kontrolka grzania świec żarowych oraz tryb. Dostępny jest zrzów i zając. Zrzów służy do manewrowania po placu, skręcania, natomiast zając jest szybszym trybem, służy do przejazdu między placami. Przed uruchomieniem maszyny powinniście sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju, czy nie ma żadnych luźnych części lub uszkodzonych podzespołów, takich jak na przykład przewody hydrauliczne. Tego typu awarie mogą prowadzić problemów podczas pracy. Dlatego ważne jest, aby obejrzeć bardzo dokładnie maszynę z każdej strony oraz skontrolować poziom płynów eksploatacyjnych. W późniejszej części pokażemy, w jaki sposób powinniśmy ustawić siłowniki, aby skontrolować poziom oleju hydraulicznego. Kontrolka poziomu znajduje się w tym miejscu. Bardzo ważne jest, aby siłowniki były ustawione w odpowiedniej pozycji, ponieważ poziom płynu potrafi różnić się o kilka litrów i na tym wskaźniku może wahać się mniej więcej o połowę. Z tyłu mamy dostęp do kontroli poziomu płynu chłodzącego, do filtra paliwa, do wstępnego filtra paliwa z separatorem wody oraz do filtra powietrza. Filtr powietrza należy kontrolować regularnie. Powinniśmy sprawdzać, czy jest zamontowany prawidłowo oraz czy nie jest zabrudzony. Filtr powietrza możemy czyścić za pomocą sprężonego powietrza, demontując wkład. Zawsze powinniśmy czyścić go od środka na zewnątrz, nigdy w drugą stronę. Filtr ma odpowiednio zaprojektowaną wytrzymałość, tak jak widzimy na osłonie. Producent przewiduje 6-krotne czyszczenie filtra. Po tym czasie powinniśmy dokonać wymiany filtrów. W przedniej części silnika mamy dostęp do wskaźnika poziomu oleju silnikowego w tym miejscu oraz do wlewu oleju silnikowego.
Kontrolę oleju silnikowego powinniśmy przeprowadzać na równym terenie. Gdy maszyna jest zgaszona, olej silnikowy spłynął już do miski. Poziom oleju silnikowego powinien znajdować się mniej więcej na 3/4 poziomu. Po włączeniu wyłącznika prądu możemy wsiąść do maszyny, aby ją uruchomić. Tak jak wcześniej wspomniałem, należy rozgrzać wstępnie silnik za pomocą świec żarowych. Przekręcając stacyjkę w lewą stronę, aż zgaśnie kontrolka, szczególnie w warunkach, gdy temperatura na zewnątrz jest niska. Należy pamiętać, aby silnik uruchamiać przy podciągniętej dźwigni blokady hydrauliki. W momencie, kiedy dźwignia będzie opuszczona, niemożliwe będzie uruchomienie silnika. Wewnątrz kabiny mamy do dyspozycji miejsce na dokumenty, miejsce na gaśnicę oraz miejsce na napój. Tutaj znajdują się przełączniki od najważniejszych funkcji. Od przedniej wycieraczki, od spryskiwaczy, od świateł roboczych, świateł ostrzegawczych oraz od elektrycznej nagrzewnicy. W tym miejscu znajduje się nagrzewnica, radio. W tym miejscu tą dźwignią regulujemy prędkość obrotową silnika, a tą opuszczamy lub podnosimy lemierz lub rozsuwamy gąsienicę. Funkcja, którą będzie obsługiwała ta dźwignia, zależy od położenia tej dźwigni. W tym momencie mamy wybraną funkcję podnoszenia, opuszczenia lemierza. Natomiast po podciągnięciu tej dźwigni do góry możemy regulować szerokość rozstawu gąsienic. Tutaj znajduje się dźwignia blokady hydrauliki oraz joysticki do obsługi zarówno obrotu kabiny, jak i wysięgnika. Te dźwignie służą do obsługi jazdy. Można je również obsługiwać za pomocą nóg. Są tutaj takie dodatkowe nakładki, które możemy wysunąć i obsługiwać koparkę za pomocą nóg. W tym miejscu znajduje się dźwignia służąca do obsługi wyjść hydraulicznych znajdujących się na wysięgniku. W prezentowanym modelu mamy do czynienia z szybkozłączem mechanicznym, natomiast gdybyśmy mieli podpięte tutaj szybkozłącze hydrauliczne, mielibyśmy dodatkowy przewód z szybkozłączy do tego oto mocowania łyżki i za pomocą tej dźwigni w kabinie moglibyśmy obsługiwać i rozłączanie i podłączanie. Pedał obsługuje się za pomocą przechyłu prawo-lewo. Gdy nie chcemy używać i aby zabezpieczyć sobie szybkozłącza przed niechcianym użyciem, możemy zasunąć dźwignię. Tak samo możemy pojedyncze wyjście z każdej strony regulować, zamykać za pomocą zaworu kulowego. Po drugiej stronie znajduje się jeszcze prawa dźwignia. Służy ona do obrotu ramienia, nie ruszając w tym momencie kabiną. Czerwony stworzeń służy do blokady obrotu kabiny. Kabina posiada również mały wiatraczek, uruchamiany za pomocą przycisku w tym miejscu. Z zewnątrz możemy zobaczyć, że lemierz jest regulowany. Służą do tego te stworzenie, które możemy zdemontować, obrócić lemierz, końce lemierza oraz je zablokować. Budowa koparki bez kabiny jest bardzo podobna, z tym, że nie posiada panelu włączników, który był w tamtym modelu. Nie posiada także radia, nawiewu oraz nagrzewnicy. Wlew paliwa oraz oleju hydraulicznego znajduje się pod tą klapką. Po prawej stronie mamy dostępny korek wlewu paliwa, po lewej stronie korek wlewu oleju hydraulicznego.
Poziom paliwa możemy kontrolować na wyświetlaczu. Parka posiada światło robocze z przodu wysięgnika oraz w wersji kabinowej posiada także oświetlenie u góry. Do obsługi koparki służą dwa joysticki. Joystick lewy służy do podnoszenia i opuszczania przedniej części wysięgnika oraz obrotu całej kabiny. Natomiast prawy joystick służy do obrotu łyżki oraz do podnoszenia i opuszczania drugiej części wysięgnika. Ponadto na prawym joysticku umiejscowiony jest przycisk klaksonu. Aby zapewnić prawidłową pracę układu hydraulicznego, należy kontrolować poziom oleju hydraulicznego. Aby tego dokonać, należy maksymalnie rozsunąć gąsienicę oraz ustawić wysięgnik w tej pozycji, w której każdy z siłowników posiada skrajną pozycję. Poziom oleju hydraulicznego powinien być sprawdzony na równej powierzchni. Służy do tego kontrolka po prawej stronie kabiny. W tym momencie poziom oleju hydraulicznego znajduje się powyżej połowy, czyli wszystko jest w porządku. W momencie, kiedy ustawilibyśmy siłowniki w innych pozycjach, poziom oleju hydraulicznego mógłby być blisko minimum lub maksimum. Należy pamiętać, że w tej konkretnej pozycji należy kontrolować poziom oleju. Umiejscowienie smarowników, które należy systematycznie smarować olejem EP2 dostępnym w sklepie Korbanek. W tym miejscu. Smarowniki znajdują się zawsze na końcach siłowników oraz przy stworzniach na wysięgniku, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. W przypadku koparki wyposażonej w kabinę dostęp do wlewu paliwa oraz wlewu oleju hydraulicznego mamy również z zewnątrz. I analogicznie jak w wersji bez kabiny znajduje się tam korek wlewu paliwa oraz oleju hydraulicznego. Należy również pamiętać o wykonywaniu przeglądów okresowych, które należy przeprowadzać po pierwszych 50, 250, 500, 750 godzinach oraz po 1000 i następnie co 250 godzin. W skład takich przeglądów wchodzi m.in. wymiana filtra i oleju silnikowego, wymiana oleju roboczego napędu gąsienic oraz przesmarowanie punktów maszyny. Podczas drugiego przeglądu wymieniany jest filtr oraz olej silnikowy. Sprawdzane jest napięcie oraz w przypadku, gdy jest potrzebne, regulujemy napięcie paska wentylatora. Smarowane są wszystkie punkty, wymieniane są filtry paliwa, wymieniany jest filtr powrotny oleju hydraulicznego oraz ponownie wymieniamy olej roboczy napędu gąsienic. Podczas trzeciego przeglądu ponownie wymieniamy te same filtry, wykonujemy te same czynności co podczas drugiego przeglądu. Pierwsza wymiana oleju hydraulicznego powinna nastąpić nie później niż po 1000 godzin i wówczas również wymieniamy filtr ssący oleju hydraulicznego. Należy pamiętać, że w zależności od typu pracy, jak mocno zapylone jest środowisko pracy, należy kontrolować filtry powietrza. W przypadku, gdybyśmy zauważyli jakiekolwiek uszkodzenia lub nieszczelności, powinniśmy niezwłocznie zaprzestać prac oraz wymienić oba filtry. Podczas kontroli maszyny powinniśmy zwrócić uwagę, czy gąsienice nie mają nadmiernego luzu oraz czy nie są w sposób nadmierny zużyte. Luz powinniśmy sprawdzać na podniesionej maszynie. Z jednej strony powinniśmy użyć do tego lemiesza, natomiast z drugiej strony powinniśmy wesprzeć się na łyżce. Luz powinniśmy kontrolować w dolnej części gąsienic i nie powinien on przekraczać około 1,5 do 2 cm. W razie potrzeby powinniśmy poluzować nakrętkę oraz użyć smarownicy do naprężenia gąsienic.
Należy zwrócić uwagę, aby luz nie był ani zbyt duży, ani zbyt mały, ponieważ przyczyni się on do szybkiego zużycia gąsienic.